Translation. Jestem u Państwa pierwszy raz. Krótko o sobie. Ponad 20 lat w branży. Pracowałem jako security officer. Od 10 lat zajmuję się wyłącznie procesami automatyzacji. W różnych firmach pracowałem. Aktualnie jestem w firmie. Dzisiaj o czym będziemy mówić? Windą czy rakietą, czy jak dostarczać bezpieczne aplikacje. Kilka tutaj rzeczy fajnych, że przyszedłem wcześniej, mogłem panelistów posłuchać. Wiele tych rzeczy, o których będę mówił, chcę Państwu pokazać. Jest prezentacja, tam 11 slajdów, 10 minut filmiku demo. Musiałem po prostu go trochę pociąć takiego realnego systemu i case'u klienta i krótkie podsumowanie. Agenda. Zacznijmy od wstępu. Dlaczego windą i rakietą? Musimy ustalić, o czym konkretnie mówimy. A mianowicie, jak mówimy o rakietach, no to jest rakieta, to na dole też jest rakieta, i to też jest rakieta, no to też może być rakieta. Tak więc idąc do naszego szefa, mówimy, że chcemy coś kupić, no to musimy najpierw powiedzieć, co chcemy kupić. I teraz odwołując się do branży państwa, to jest winda, to jest szola, tak? Dobrze mówię? No dobrze mówię, tak? I to też nie jest szola, ale też ktoś może powiedzieć, że to jest winda. Taki amator jak ja, tak krótko mówię. I teraz, dlaczego mówimy o aplikacjach? Bo mówiliśmy o systemach, o tych innych rzeczach codziennie. Generalnie w ostatnich 5 latach takie badania są, że ta ilość aplikacji przez nas używanych idzie w milionach. I to są takie dane, które publikuje na przykład Google. Przeciętny użytkownik ma 40 aplikacji, a używa tylko 18. No i nad tymi kolejnymi 40 trzeba panować. Każdego dnia powstaje 1000 aplikacji. To są dane z ostatnich 5 lat. Kiedyś firma HP opublikowała takie badanie, czy 5 minut ma znaczenie. I okazało się, że jeżeli nie kupisz, użytkownik, który kupi dosłownie 5 sekund, nie kupuje tego towaru. I teraz o czym my mówimy? Dlaczego musimy postawić na rakietę? No i teraz padały fajne hasła, mi się bardzo to podobały, te prezentacje. Kiedy idziemy do działu OT, tak, albo IT, to mamy takie schematy, tak. Teraz idąc do jakiegoś szefa, mówimy, słuchajcie, mam taki problem tu w obszarze takim, padają jakieś fajne nazwy, tak, padają nazwy różnych rzeczy, tak, mamy sensory, mamy PLC, mamy IT, mamy jakiś system RP, SCADA i tych dwóch ludzi, którzy omawia, to mówi tak naprawdę o tym samym, tylko używa innego języka. No bo jak wygląda typowy system przemysłowy, tak? Czyli mamy sobie jakiś SCADA system, lokalne sensory, te wszystkie ładne rzeczy na rysunku, a tak naprawdę wyglądają tak. To są generalnie silosy. Padło tu hasło dzisiaj bardzo fajne, dotyczące standaryzacji. Ja pracowałem w różnych projektach i jeżeli pójdziemy do elektrowni albo do spółki gazowej, to ja na przykład byłem zdziwiony, bo z jednej firmy gazowniczej powiedziano mi, że mamy 20 protokołów sposobu wymiany danych o transmisji gazu. Tak? Ja mówię, jak 20? No 20, bo na pewnym odcinku gazociągu ktoś wygrał, włożył to, na drugim włożył tamto, na trzecim włożył to i mamy 20 takich systemów. Znaczy nie, macie jeden system, no tak, ale mamy 20 protokołów, 20 źródeł informacji. Tak? Czyli bez standaryzacji, bez bezpieczeństwa, bez ochrony danych, ktoś może powiedzieć, nic nie zrobimy. No i to jest to się ładnie nazywa w naszej branży line of business, czyli ten użytkownik biznesowy, który jest zainteresowany dostępem do prostej informacji. Ile czegoś produkujemy, ile czegoś wysyłamy. Czy to musi być bezpieczne? To musi być ustandaryzowane, żebym ja wysyłając dane z firmy A do firmy B wiedział o tym, co wysyłam. No i oczywiście mamy dział operacyjny, taki typowy, czyli nasze takie klasyczne IT.
I ta IT wygląda tak, że ona już jest w innym świecie. Czyli mamy sobie lokalne data center, ono ma jakieś usługi dostępne w katalogu usług albo w jakimś innym systemie, czyli takie użytkownik może poprosić. Mamy jakieś aplikacje, tak? No i po prawej stronie mamy ten nasz system bezpieczeństwa, tak? Czy system produkcyjny, o którym tu rozmawialiśmy, czyli mamy te sterowniki, mamy system SCADA, mamy te urządzenia, a to wszystko gdzieś na dole znajduje się na jakichś serwerach w jakiejś lokalizacji. I teraz my chcielibyśmy, żeby to było tak zintegrowane w taki sposób, żeby było to jak najprostsze, zrozumiałe dla tych wszystkich trzech ludzi, którzy w tych silosach sobie tam funkcjonują. I zaprezentowałem Państwu takie case study takiego klienta, który właśnie miał taki problem. A mianowicie miał 3 ośrodki główne i tam kilka regionalnych. Do tego padło hasło nie mamy ludzi, tak? Czyli miało ograniczone zasoby ludzkie. No bo mógł nawet je pozyskać z rynku, ale to wymagało czasu. Po drugie wymagało przeszkolenia, dostosowania, etc., tak? Kolejną rzeczą to były procedury związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem nimi, tak? Tutaj wszyscy są bezpiecznikami, nie będę tutaj mówił jak to wygląda, ale wszyscy są tego świadomi, że jak chcemy coś przyłączyć, no to zawsze zaczyna się jakaś procedura z security. Co wy tam będziecie robić, tak? Ważnym obszarem to jest wymaganie dostarczenia różnych platform dla różnych aplikacji, które z punktu widzenia systemu są zestandaryzowane, ale jak przyjdziemy do jakichś szczegółów, to nagle się okazuje, że one nie są w ogóle zestandaryzowane. Tak? I kolejną rzeczą to jest, jak mantrę powtarzam, że standaryzacja usług i rozliczalność ich. Tak? Taki klient miał generalnie wyzwania. Tak? Mocne strony organizacji, bo też takie miał, to jest ujednolicony stos infrastrukturalny, czyli on po prostu wiedział, co konkretnie miał. Tak? To jest możliwość zarządzania tą całą infrastrukturą z poziomu kodu, czego nie wszyscy generalnie mają. Tak? Ważnym aspektem to są przyjęte standardy architektoniczne, które nie wszystkie organizacje mają, choćby najprostszą rzeczą jest konwencja nazewnicza przykładowo. Tak? I myślę, że takim bardzo szczegółowym, to jest ostatni punkt, to jest otwartość organizacji na nowe technologie, rozwiązania. Tak? Tu już padły różne przykłady, że tam pan chyba z P1 mówił, że jak się przychodzi do lekarza i on opowiada, to on szybciej by kupił nowy tomograf niż nowy system do bezpieczeństwa. Tak? Jaki był efekt końcowy, który zaraz Państwu pokażę? To jest zbudowanie takiego katalogu usług, czyli zgodny z wymaganiami takiej całej organizacji, czyli takiego, jakiego tak naprawdę ten line of business oczekuje, operation rozumie, a IoT, że tak powiem, wie, co się tam dzieje. Tak? Kolejną rzeczą to jest dostarczenie platformy do budowy, implementowania, testowania aplikacji w ciągu kilku minut. I nieważne, jaka to aplikacja generalnie jest, tak, żebyśmy jasność. Możliwość migracji komponentów aplikacyjnych między różnymi platformami i ważnym aspektem to jest integracja z warstwą bezpieczeństwa, monitoringu, siecią i takimi procesami, które się dzieją. Przejdę teraz do demo. To jest takie nasze demo, które na Państwa nagrałem. Idea jest taka, że użytkownik uruchamia jakiś serwis katalog, prosi jakąś aplikację. Tutaj te wszystkie pola są w pełni customizowalne, dostosowalne, czyli co tam będzie, czy numer projektu, czy numer jakiejś sieci, czy numer jakiejś wersji, czy wielkość tego. System sam sprawdza, co konkretnie potrzebuje, jak wygląda konwencja nazewnicza, czyli jeżeli ja tutaj wpisałem jakąś nazwę niepoprawną, niezgodną ze standardami, albo nie w tym segmencie ta aplikacja będzie uruchomiona sieciowa, albo nie będzie miała dostępu, to w tym momencie on mu powie, słuchaj, sorry, do tego projektu nie możesz sobie tam generalnie tak tego dopisać, to musi się inaczej nazywać. Tu jest nawet informacja o tym, że no musisz użyć innej nazwy. Wszystkie te pola generalnie są
w pełni zmienialne, dostosowywalne. No i tam proces ruszył, tak? Proces ruszył, tworzy się ta aplikacja. Ona tutaj sobie po prostu będzie, użytkownik widzi ten progress bar, czyli kiedy ta aplikacja się uruchomi, widzi, które komponenty generalnie się uruchamiają, kto to stworzył, kiedy stworzył. Możemy sobie ustawić ekspirację, czyli czas życia takiej usługi, tak? No jak ta usługa sobie tam działa, to użytkownik może sprawdzić sobie, na jakim etapie są te komponenty, z jakich komponentów się składa, tak? Czy to będzie jakaś warstwa klastra kubernesowego, czy to będzie jakaś warstwa aplikacji, wirtualnej maszyny, tak? Widzimy, że jest cały czas podgląd, jak to się dzieje w tle. Możemy oczywiście do takiej usługi robić te zwane operacje day to operation, czyli operacje administracyjne, czyli możemy sobie przykładowo zrobić kolejny jakiś klaster, bo stwierdziliśmy, że ten jest za mało, potrzebujemy na więcej. Możemy sobie zrobić taki proces, gdzie użytkownik, i to ważna rzecz, to nie administrator systemu, tylko użytkownik końcowy. Kto jest użytkownikiem końcowym? Tego, kogo wskażemy. To może być nawet za przeproszeniem pani sprzątaczka, nie obrażając pani sprzątaczki. Tak zrobimy ten proces, że ona kliknie tylko zrób i zamów, tak jak dzisiaj kupujemy aplikację. Tak? Możemy sobie do tego procesu dorzucić na przykład jakieś konfigurowalne rzeczy, które nam są potrzebne. W tym przypadku jest to ilość węzłów. Po prawej stronie widzimy typowy kod YAML-owy, Instructor as a Code, czyli po prostu jest to kod, który możemy przepisywać, wrzucać do innych naszych systemów, wymieniać go. Możemy oczywiście, jeżeli nam potrzebujemy, dodawać w czasie tworzenia kolejne jakieś wirtualne maszyny, czy tam kolejne aplikacje, jeżeli chcemy, bo istnieje możliwość dostosowania tego w takiej formie, jakiego my chcemy. Czyli jeżeli system na przykład jest w projekcie A, to będzie miał zasoby tylko w projekcie A, ale jak już to jest na przykład w projekcie B, to już nie będzie miał na przykład dostępu, bezpieczeństwa, load balancerów, autentykacji, autoryzacji, tych wszystkich rzeczy. Tu w tym przykładzie dodajemy jakiś tam wolumen dyskowy, bo na przykład ktoś stwierdził, że potrzebuje jakiś dysk na aplikację albo dysk do przechowywania danych. Tak? Możemy sobie dodawać informacje o przykładowo sieci, czyli że w tym przypadku jest to load balancer, po prostu, żeby przekierować pewien ruch. Możemy sobie dodawać nie tylko jakby samemu pod kontrolą też jakby działu bezpieczeństwa, decydować, czy ta aplikacja będzie widoczna dla jakich systemów za pomocą to jest pewna integracja z siecią SDN, czyli nieważne jak ktoś coś tworzy, bo wcześniej są narzucone polityki przejścia bezpieczeństwa i on to po prostu to kontroluje, tak? Tu widzimy ten proces tworzenia. Tu są też Day to Operation, są też inne serwisy, które możemy sobie zrobić. W tym przypadku możemy sobie tam, nie wiem, założyć dodatkowy jakiś wolumen. Po prawej stronie zawsze, jeżeli ja coś zmieniam, po prawej stronie ten kod jest z automatu aktualizowany, czyli po prostu jakiekolwiek prowadzenie zmian nie wymaga ode mnie takich typowych operacji programistycznych. Ja po prostu widzę, co się zmienia tak naprawdę. Widzimy, tu jest tworzenie load balancerów, to są parametryzacje tych load balancerów, czyli wiemy, jaki jest ten adres portu, jak on wygląda. Możemy sobie wybierać protokół TCP/UDP, bo tak jest najczęściej używany generalnie w IT, w tym obszarze IT, nie OT. Mamy tutaj proces tworzenia generalnie klastra. Ten klaster już jeden jest stworzony, drugi jest w trakcie. Możemy sobie zmienić wielkość tych wirtualnych maszyn jako operację day 2, czyli nie musimy prosić działu IT o to, żeby to zmienił. My jako akcję możemy po prostu sami to wykonać. Tak? Mamy pełną informację o tym, co się dzieje w tym klastrze, co powstało, jakie eventy jakby się pojawiły. Te wszystkie informacje, które są tutaj realizowane,
z automatu mogą być transferowane do jakiegoś systemu logowania, czy do systemu bezpieczeństwa, czy do jakiegoś systemu SIEM. Mamy tu status, że proces tworzenia, czy ja wykonałem data operation i zmieniłem mu te parametry, i on wtedy po prostu ponownie tworzy ten klaster. Oczywiście możemy to zintegrować z jakimś repozytorium kodu, skanowania podatności, integracji z systemem instalacji aplikacji. Po tym procesie mamy pełen informacji, co się stworzyło, kto generalnie, jakie to ma parametry. Możemy sobie ściągnąć plik do kubectl i po prostu, żeby sobie, nie wiem, taki deweloper mógł sobie tam sam to uruchomić, podłączyć się, zależy jak tam, że tak powiem, jak to zgodnie z naszą polityką generalnie wykonamy. Proces nie jest generalnie długi, bo w sumie tworzenie takiego klastra łącznie z aplikacją trwa od 5 do 10 minut, tak? Przy czym najdłuższym procesem jest proces jakby deploymentu. Co jest w środku? W środku jest, ta usługa wygląda mniej więcej tak, czyli to są poszczególne komponenty, z którymi się możemy integrować, tak? Czyli każdy taki kwadracik, znaczek po prostu to jest kod YAML-owy, możemy po prostu dodawać różne parametry, możemy dodawać, parametryzować za pomocą czy Cloud Init, czy Sysprepa to, co się dzieje w środku. W naszym przypadku tu jest akurat podany przykład instalacji typowej aplikacji webowej w kontenerach z dodatkową wirtualną maszyną z MySQL-em i ten po prostu system jest tak zapięty, że oprócz tego, że się instaluje, się też rejestruje w poszczególnych komponentach operacyjnych, czyli w logowaniu, w monitoringu, jest instalowany agent pod spodem do bezpieczeństwa. Zanim ten obraz trafi na aplikację, jest po prostu jest skanowany pod kątem jakiejś podatności. I jeżeli chcemy budować taką usługę, możemy przeprowadzić test. I tu po prostu musiałem to niestety wyciąć, bo się nie mieściło. Mamy informację o tym, że ten deployment jest poprawny. Mamy informację o tym, że już się tu stworzył, że się zrobił generalnie, że jest zaprowizjonowany. Tu jest, wiesz, widzimy, że pierwszy już się zrobił 10 minut, drugi się jeszcze tam tworzy, którego tam zrobiłem stworzenie i zmiana jako data operation. Co się dzieje po stronie tak zwanego użytkownika, czyli operacyjnego, czyli administratora. On ma wszystkie informacje z tym związanych, czyli może w bardzo prosty sposób monitorować te rzeczy. Tu akurat dodaliśmy sobie 5 giga, bo stwierdziliśmy, że potrzebujemy na aplikację, chcemy 5 giga dysku. Pamiętajmy, zwróćmy uwagę na to, że to się wszystko robi w tle. Czyli możemy ze strony operacyjnej, my mamy wszystkie informacje, co się dzieje, kto to zadeployował, jakie operacje są, tak, jakieś resursy, jakieś limity dla tego środowiska, tego akurat kontenerowego, bo mówimy o tym przypadku. Mamy informacje, co się zadeployowało, tak, jakie wirtualne maszyny powstały, te nasze dwie wirtualne maszyny, o które prosiliśmy. Tutaj zaraz będziemy mieli informację o storage'u, który się wykonał, dodał. Czyli mamy dane te 10 giga, 5 giga i 3 giga. No i krótko mówiąc, w ciągu 15 minut możemy zgodnie ze standaryzacją, zgodnie z naszymi regułami naszej organizacji przygotować sobie środowisko pod aplikację na potrzeby testów, na potrzeby integracji. Jedna z ważniejszych rzeczy, jak już chcemy to usunąć, to on usuwa wszystkie te komponenty razem. Czyli to nie jest tak, że najpierw już za VM-kę, później się, nie wiem, zakłada ticket, odrejestrowuje się. Jeżeli klikniemy delete, to wszystkich komponentów, które on dotyka, od bezpieczeństwa do security, po prostu sam generalnie może to usuwać, tak?
Teraz krótkie podsumowanie. Mam nadzieję, że się wyrobię akurat. W tej prezentacji chciałem Państwu pokazać dwie rzeczy. Czyli jak szybko dostarczać aplikacje do organizacji zgodnie ze standardami tej organizacji. Kolejne, jak budować platformy, czyli redukować czas i koszt. I takim kolejnym obszarem to jest jak integrować różne warstwy, czy monitoringu, czy bezpieczeństwa w jedną całość, redukując czas i koszt. Tak? Oczywiście możemy podejść do tego klasycznie i dalej wozić ludzi windą, szolą, ale możemy być wizjonerami i latać rakietą. Ja dziękuję bardzo. Jeśli są zapytania, zapraszam. Mam ponad 10 lat praktyki w różnych obszarach, też w obszarach przemysłowych, telekomunikacyjnych i dziękuję bardzo.